spoko miejsce, naprawdę spoko. Zobaczymy jak ten tor, ale wydaje mi się, że to będzie fajna edycja. Ekip nie wiem ile jest, wydaje się tak na pierwszy rzut oka, że jest dużo, ale czy dużo? To zobaczymy jak będą jechać. Podajecie gościa? Wiecie co jest fajnego w rajdach? Właśnie to, zobacz, mamy tutaj integrację, ale nie przy piwku, tylko przy serwisie. No bo to jest ważne. Jakby każdy z sobą rywalizuje na torze, ale tutaj na kampie każdy się pomaga i zobaczcie, nasze chłopaki z Polski robią wszystko, żeby ekipa z Portugalii pojechała. Był problem z tym silnikiem, on wczoraj się zapalił, teraz go tutaj coś tam cieknie ropa, więc jeszcze raz go rozkręcają, żeby to naprawić, żeby chłopaki mogli pojechać. A taka ciekawostka, tu jest M57, ma 570 koni i 1200 Nm. Także podobno niezły szatan, i lekkie auto, bo to na 800. Także zobaczymy jak to jedzie. Dobrze będzie, na razie jedziemy tylko obejrzeć jutrzejszą trasę. O 16:00 startujemy do kwalifikacji, robimy 2 kółeczka, robimy najlepszy czas. I jutro się ścigamy przez 2 dni. A skąd ten stresik? Że trochę się boisz? To jest zawsze taka adrenalina, ale taka budująca, taka przyjemna. Nie taka nieprzyjemna. Pierwszy raz na Emocje- rajdzie za granicą? emocje zawsze są. Pierwszy raz jesteśmy na rajdzie za granicą. W tej formule już jeździliśmy, ale w Polsce. Bardzo fajnie jest, tak czuć taką międzynarodową atmosferę. Mało załóg z Polski niestety. Następnym razem może będzie więcej. Nie jest wcale tak daleko. My jechaliśmy 10 godzin tutaj z Radomia. Super. Bardzo nam się podoba. Ay, okay, let it be known. I'm working hard when I ain't on the phone. This ain't a home, this ain't a phone. Grind never stopping, I'm keeping it cold. Unlocking the door with the holy key. You supposed to be this close to me, and hopefully you understand. Zanim zaczął się cały wyścig, była możliwość wystrojenia zawieszenia. Dzięki JD był wytyczony taki odcinek szybkościowy, gdzie jechało się kilkanaście razy. No i co mógł, to wystroił. Get up and do what it do. So complicated, homie, it's you. Always gonna wait until you in the mood. I've been running, came out gunning, stopped the fronting on your word. It's what you hear, not what you heard. Witam Was na King of Germany w Torgau, na torze motocrossowym MSC. Ultra 4 w ostatnim czasie nie miała się zbyt dobrze, ale pracujemy nad tym, aby było zajebiście w kolejnych latach. I'ma get into it first. Until they put me in the dirt. Said I'ma get into it first. Said I'ma get into it. I can't break, that's the thing about me. I won't put these goals on freeze. I can't break, that's the thing about me. I won't put these goals on freeze. You cannot stop. Ty, gdzie my jesteśmy? Jakieś bunkry, co? Ty, bunkry jest zajebiście. Prawie jak nad morzem. Gdzie macie swoje auto? Co się stało? Kurczę, zostało w garażu. Aha. Stwierdziliśmy, że przyjedziemy sami bez niego. Jako pokibicować, tak? Tak, pogniewaliśmy się na niego na jeden rajd. Życie. Co zrobić? No, trzeba i raz tak. Tak. Kitchen, I turn on the heat. I made it turn on my brothers and sisters and cousins and mothers until my believers get into it first. Said I'ma get into it first. Until they put me in the dirt. Said I'ma get into it first. Said I'ma get into it. I can't break that. About me, I won't put these goals on freeze. I can't break, that's the thing about me. These goes on freeze. Ta edycja Ultra 4 była chyba najbardziej skoczną edycją. Tor crossowy, więc wszędzie usypane hopy. W ogóle sam tor zasługuje na miano uznania. No po prostu zajebisty tor, bardzo przemyślany. Wszędzie zraszacze, pod każdą hopą tunele, gdzie mogą przechodzić piesi, kibice, więc no naprawdę szacunek za to, jak ktoś to zrobił, bo zorganizowane jest to naprawdę zajebiście. A auta po prostu tam latały praktycznie na co drugiej hopie, także będzie dużo fajnych widoków, jak te auta skaczą.
Powiem wam, że strasznie się kurzy i będzie masakra z tym kurzem, bo jest wszędzie. Ale co fajnego, ten tor jest taki bardzo skoczny. Co chwilę są hopy, że auta skaczą, jest sporo takich prostych też odcinków. Ogólnie spoko. Myślałem, że będzie gorzej, bo to tylko 4 km pętla, ale naprawdę widowiskowa przede wszystkim dla kibiców, bo to jest tor motocrossowy, więc jest dużo hop i te hopy widać już po zawodnikach, że coraz lepiej im idzie na tych hopach, bo już teraz jakby mają bardziej wyczuty ten tor i coraz szybciej jadą. Także wydaje mi się, że będą bardzo dobre czasy. A przy okazji jest tutaj bardzo dużo dobrych zawodników, którzy widać, że będą chcieli rywalizować ze sobą i gryźć się o jak najlepsze czasy. No, zobaczymy. No i jak... Myślałam, że będzie trochę spokojniej, ale jak zwykle z nim. Prawie każdy wyskok to unosił nam się samochód, co najmniej tylne koła, a raz to chyba wszystkie 4. No kilka nie razy. raz, bo ja widziałem kilka. Kilka razy, no, tak wyskoczyliśmy, szczególnie tutaj na tym próbnym, no to tak poleciliśmy daleko, ale fajnie, zawieszenie wybiera fajnie, jest teraz ładnie zestrojone, te lądowania są przyjemne, tak wiesz, Super, już w ogóle nie nie bolały. wali po plecach, tylko tak wybiera Totalnie fajnie. co No. innego niż na poprzednim rajdzie. Jak nam się odrywał tył i lądowaliśmy, to po prostu wszystko bolało, a teraz nic. No, ale teraz były tylko kwalifikacje, jak przejechaliśmy pierwszy raz, było fajnie, ustawiliśmy się do startu i sędzia do nas podszedł, okazało się, że urwało nam się mocowanie akumulatora i akumulator się zsunął na koło, ale to chyba było na ostatniej hopie przy samej mecie, bo się nie urwał cały, tylko nam się masa oderwała, no i zsunął się, że tak koło przytarło troszkę i kazali nam zjechać, dobrze. No i Całe poprawiliśmy szczęście, to że tylko mocowanie, tak, założyliśmy awaryjne. 20 minut i wróciliśmy na trasę. Tak, no, i zrobiliśmy jeszcze 2 kółka. No i super, chyba dobrze było. Zobaczymy jakie wyniki będą. Hej, sesja prologu za nami. Przeszło gładziutko, auto jest sprawne. Baliśmy się o problemy z grzaniem, ale w ogóle ich nie ma. Także jedziemy sobie spokojnie swoim tempem. Jeszcze troszkę trzeba doszlifować zawieszenie, szczególnie z tyłu, dlatego że no, troszkę nam się odkleja na zakrętach. Tor jest mega przyczepny, szczególnie na Maxisie. Spróbujemy jutro pojechać jedną sesję jeszcze na Nitto. One są troszkę mniej agresywne, mam nadzieję, że będę mógł fajnie wprowadzać auto w lekki drift i dzięki temu szybciej pokonywać łuki i nie dohamowywać tak ostro. Także na razie jest super, pogoda jest perfekcyjna do rajdu, trzymajcie kciuki.
Co to za stresik mały? Czekaj, jeszcze chwilę, trochę emocje opadną, bo jeszcze tak to nie wyskoczyliśmy nigdy. Poczekaj chwilę. Pogadamy za 10 minut. Dzień dobry, drugiego dnia na King of Germany. Zobaczcie, tutaj macie stare, pewnie niemieckie poligonowe zabudowy. Raj się zaczął, dużo kurzu, bardzo dużo kurzu, ale auta latają, są tu przepiękne hopy, pięknie wyprofilowane, bardziej pod motocross, ale tutaj naprawdę te auta sobie świetnie radzą. No i jest walka aut w najwyższej klasie dużo, bo chyba 12. Teraz jedzie pewnie Crazy German, tutaj z tyłu, także kręcimy go.
Zaczyna się czwarty już wyścig. Czwarty, nie? Czwarty wyścig dzisiaj. Widzicie maseczkę? No żeby kurzu nie nałykać się za dużo, bo tu się bardzo kurzy i Marsden wyprzedził Crazy Germans, także tu będzie największe ciśnienie, bo ma jedno kółko więcej. Germans pewnie musi być zagotowany i tu na tej hopie będzie zaraz fajny widoczek. Pokażę wam to zaraz. No i co? Grubo! Nic nie było widać na pewno, ale i tak jest grubo i fajnie. I o to chodzi w tym sporcie. Tu ma być show, widowisko, prędkość, skoki. No tam mgła trochę niepotrzebna, ale maseczka niezbędna. Jeżeli zastanawiacie się, jak zawodnicy sobie radzą w takim kurzu, no to wiadomo, widoczność jest bardzo słaba i ciężko coś zobaczyć, ale zobaczcie, że tutaj nasz team, No Limit Team, ma pełne kaski, do których wchodzi powietrze, taką rurą z tyłu na kasku. Dzięki temu mają jak oddychać, jest przez to też dużo lepsza widoczność i jest ogólnie dużo chłodniej też. To daje takie zimne, fajne powietrze. Co się wydarzyło? Chyba dyper zmieniliśmy. Nie mamy na zapas. Byliśmy, dałem mu gaz i już czułem, że coś nie idzie. No. I to nie była jakaś duża hopa, taka mała. Co tyły nam podbiło, wylądowaliśmy, ja mu gaz i coś, miałem wrażenie, że wtedy chrupnąłem. No panie kolego. Sprawdźcie, co jest ci dobre. Patrole się nie psuły. No, Dziękuję. to mówisz jakie zęby widzisz na oleju? No widzę zęby. Kawałeczki albo łożyska. Koszyk od łożysk. Co wy panowie w piaskownicy dzisiaj robicie? Tak? Tak. Aha. Generalnie, Zawsze dzieci, co się bawią patykiem w bo piachu. słuchaj, bo ludzie Kurwa. nie dorastają, wiesz, najpierw Tak. piaskownica, później tutaj jest osłony, a tak naprawdę chodzi o to, że tu tyle piachu się nabiło, że linka od biegów, od lewarka stanęła, tak? Może, tak, bo No. może być reduktor bardzo gorący. I co to, jak tam chodzicie?
Dobrze, ale jest coraz głębiej, w sensie jest bardzo kopna ziemia. I na niektórych kółeczkach, zakrętach w lesie już się wykopały takie kolejny, że normalnie brzuchem potrafimy trzeć po spodzie. Także miejscami już tam powiem szczerze, że jak nie przetaśmują, to może być ciekawe. Z tego co chłopaki mówią, to chyba mamy koło trzeciego albo trzecie, nie wiem, musimy sprawdzić. Co tam Michałek robisz? Opowiadaj. Serwis, bo Mr. Cleaning tak, mnie tu zatrudnili do naprawy i mycia szyb. i ja naprawiam, no. A dużo tego masz do naprawy? 2,5 tony. Razy 2. Tak. Dzisiaj jest dzień trochę psucia, chłopakom tutaj się pobrudzili auto, trzeba wymyć, wydmuchać, napompować kompresję do silnika kompresorem i jakoś to pójdzie. Ale dobrze dokręć bulbulatora, wiesz, żeby nie odpadł. Tak, I przyszławkę. Taką dodatkową opcję, że tam zabijaczy iskry też zamontowaliśmy. O, to jest też bardzo ważne, no. Doszliśmy właśnie do takiego wniosku, tutaj razem wspólnie, chodź tu do mnie, że twój mąż kupuje wam nowe auto, tak? Po prostu to było nasze najszybsze okrążenie. Najdalsze skoki, najszybsze wchodzenie w zakręty, najbardziej agresywne. No i w pewnym momencie przy ziemieniu wcisnąłem gaz, żeby odejść i strzelił reduktor. No i co? Jaki z tego morał? Taki morał, że trzeba Skarpetę trzeba plużyć. kupić samochód. No, także zobaczymy, co będzie w tym sezonie jeszcze może. Zobaczymy. Czekajcie na wiadomości, dobre. Otworzyliście już jako niespodziankę? Tak. I co tam było w środku? Jeszcze nie, no, jeszcze to jajko. No. Na razie tylko skorupkę, a tu jest same żółtko, które czekoladka w środku. Niespodzianka do złożenia. Będzie dobrze, może być. Ciekawe, co będzie w tym jajku niespodziance, nie do złożenia za rzecz. Zaraz zobaczymy. Opa! No. Yeah, it's loose. I co? Jaka diagnoza, czy co? To trzeba przyspawać tu, przytegować do tego. Czyli tegujemy. Przytegujemy. Silikonator! Konektor. Nie, dwuskładnikowy płot. Trasa jest ok, tylko że duże wyjeździły i kolejne są bardzo. No i jeżdżę Polarisem ZR-em. No i co, fajnie jest? Tak, Kiedy będziesz takim większym autem jeździł, co? Jak urośnie trochę? no w tym roku może na Tiala się przesiądę. O, Polarisa. jesteś kierowcą czy pilotem? Kierowca. A dla pilota jest co robić na takiej trasce? Jest, Fajnie jest? fajnie. No to super. No, tutaj jedno auto stoi, tu drugie, tu mają problem z silnikiem, nie pali na wszystkie gary, tam nie wiem. Także robi się ciekawie, faworyci. Na pewno będzie duża strata do Marzena, duża. To ta sama ekipa z Portugalii, która na początku filmu była naprawiana przez chłopaków z IOD. No niestety mieli jakiś problem, tam gdzieś wyciekało to paliwo
No i jak widać, diesel się pali. Yeah, no, we've had a fantastic day. So we started in third position and it was really good. So because the course is quite tight, it's quite compact and there's quite a lot of dust. So what you have to do is be conservative. We know this is a long race, so we just sat there in third place and we let the race come to us. Then second heat, we started in second position and finished in first position. Third heat, started first, finished first. Fourth heat, started first, finished first. So it's been a great day today. Yeah, it's been a great day today. It's been learning the course well, and we started taking the jumps nicely and like landing them nicely and doing the doubles and flying through the air pretty good. And yeah, learning the course. It's been a good day. We've not broke a massive amount of stuff, and we're still here at the end, and we're still P1. So that's what we like. Get fire again. The pipe from diesel get out, and the diesel come on top of the collector because they are very hot and start to fire. And we stop, we solve, but then the winch catch the direction and we miss direction. It's being a very hard race, but I'm happy as well. Good luck. Thank you, mate. You too. Wiesz co, no jakimś dziwnym zrządzeniem losu chyba w 2018 roku przypadkiem jako kibice pojechaliśmy na jakiś dziwny nowy rajd, który odbywał się w Olszynie w Polsce, a tak z ciekawości, wiesz, żeby zobaczyć coś nowego. No i jak tylko pojechaliśmy z Tomkiem, od razu żeśmy w to wsiąkli i wiedzieliśmy już, jakie mamy cele. Wiesz, trochę to trwało, no bo akurat wtedy mieliśmy zamówione nowe auto, stricte do przeprawy oczywiście, jak to w Polsce. No ale już wtedy robiliśmy wszystko, żeby troszkę przygotować je właśnie pod tą formułę. No oczywiście to nie miało sensu na dłuższą metę, więc później zapadła decyzja o sprzedaży i budowaniu już stricte pojazdu pod tą klasę, tak? Pod tą 4400, najwyższą kategorię. Dla nas to jest taka topowa tak jakby puła motorsportu. Nie obrażając oczywiście nikogo, ale zaczynaliśmy od klas wyciągarkowych w elektryku, potem przeszliśmy do mechanika. No, przepiękne lata świetnej zabawy, ale tak jakby poziom sprzętu, tak jak i umiejętności z roku na roku rósł. No i znaleźliśmy się znowu w świecie, w którym no dalej jest gdzie gonić, dalej widać tak jakby nowe perspektywy, można dociskać siebie, można dociskać nowe sprzęty, można cały czas rozwijać nowe umiejętności i to nas chyba tak naprawdę jara, ten taki rozwój w świecie offroadu. Wiesz co, to są rajdy dla ludzi, którzy chcą jeździć, a nie stać po szyję w wodzie, w błocie. Trudność przeszkód terenowych jest spora, ale to oczywiście też, wiesz, nie jest typowa przeprawa, trawersy, jakieś super podjazdy, które musisz zrobić na wyciągarce. Natomiast fenomenem tej klasy, tego sportu jest to, że te furki są naprawdę uniwersalne, wiesz. Nią pokonujesz naprawdę ciężki teren, ciężkie kamiory, ciężkie rowy, podjazdy, zjazdy, a jednocześnie to auto daje ci możliwość szybkiej jazdy w terenie, tak? Bardzo dobrze. No, kawał ciężkiego ścigania. Wydawało się, że te półgodzinne hity będą krótkie, ale patrząc na to, jak zoraliśmy ten tor, jakie duże zniszczenia są i jak ciężki był ten, pomimo małej długości, no to bardzo ciężki, bardzo dużo pracy, wiele zakrętów, bardzo dużo myślenia, bardzo dużo zapamiętywania trasy. No i tak naprawdę ciężki dlatego, że to jest tor motocrossowy i te hopki są przystosowane do motocykli i naprawdę trzeba było wielokrotnie próbować, jak je skakać, żeby nie zrobić sobie i sprzętowi krzywdy, no i żeby lądować tam, gdzie trzeba, a nie na przykład w przeciwstokach. Strasznie się kurzy i w zasadzie jadąc za kimś nie widać nic oprócz maski własnego auta, więc bardzo ciężko jest uzyskać jakieś sensowne swoje tempo i bardzo ciężko jest wyprzedzać. Ale dzień poszedł gładko, wiesz, to jest sport, to jest motorsport, wszystko się dzieje.
My sobie narzuciliśmy takie założenia, żeby utrzymywać swoje tempo, nie szaleć, nie zniszczyć auta. Tym bardziej, że wiesz, ciągle się tego uczymy. To jest nowy samochód. W zasadzie to jest drugi rajd dla nas po King of Poland, który był z przyczyn technicznych niepojechany do końca. Więc chcieliśmy po prostu zrobić swoją robotę. Robiliśmy ją dobrze. Troszkę zrządzeń losu, trochę awarii konkurencji, jakaś tam kontuzja. Pozdrawiam Axela, mam nadzieję, że wszystko w porządku. No i ostatecznie po dzisiejszym dniu jesteśmy na drugiej pozycji i walczymy jutro dalej, tak? No to jest coś, co mnie ciągnie do przodu, co pozwala żyć, co pozwala tak naprawdę odrywać się od trudów życia codziennego, no i rozwijać się w tym. No, każdy chyba tak naprawdę człowiek potrzebuje pasji do tego, żeby chciało się rano wstawać. Jakie masz marzenia takie związane z offroadem? Co byś chciał jeszcze? Pewnie usłyszysz to od każdego zawodnika z Europy, wystartować King of the Hammers. Zobaczymy, mam nadzieję, może w przyszłości uda się to zrobić. No, byliśmy w tym roku na Hammersie jako obserwatorzy. Jest to po prostu, uważam, że każdy człowiek, który się fascynuje offroadem, powinien tam pojechać i zobaczyć, jak wygląda największy rajd na świecie. Patrzcie na to. Tutaj jest petarda i tam też się myje petarda. Żeby dobrze zacząć dzień, trzeba co? Zjeść jajko od kury wolnobiegającej dla szybko jeżdżących chłopaków. Żeby być silnym, trzeba jeść dużo jajek i pić dużo mleka. I jajom pomagają. Pierczy. Ale to Widać, że gotowanie to twoje hobby, co? Tak, jak mechanika. Trudniej spieprzyć. Co tam się wydarzyło? Poczekaj. Ogień był na tłokach? No jakoś tak wyszło, że zaczęliśmy się palić na trasie. Po prostu nie da się bez przygód, żadnego okrążenia bez przygód. Naprawdę, aż ciężko to wytłumaczyć.
teraz zapraszam Was na onboard z tylnej kamery, która naprawdę zapała parę fajnych momentów, jak auta do siebie dojeżdżają, walczą klatka w klatkę, no coś pięknego. Szkoda mi tego materiału wyrzucać, więc daję Wam go, żebyście mogli się nacieszyć tymi ujęciami. No i oczywiście napiszcie w komentarzu, co myślicie o tym filmie, jak Wam się podoba, zostawcie subskrypcję, lajka i w ogóle udostępnijcie ten film babci, dziadkowi, wujkowi, cioci, kuzynowi, no bo jest tego oczywiście warty, bo myślę, że zainteresuje nie tylko fanów offroadu. Hello, yeah. Das Rennen ist für uns erledigt. Wieder Differentialprobleme. Wir hatten das letzte Rennen bei King of Nation auch schon Differentialprobleme, haben es repariert mit anderen Lagern, dachten, das ist stabiler, leider nicht funktioniert. Differentiallager ist gebrochen, somit ist für uns das Rennen erledigt, leider. Bis zum nächsten Mal. Der nächste Race ist King of Poland und sehen wir uns mit neuem Differential. Ciao, tschüss.
będziemy się dziać dantejskie sceny. Że tak powiem. Jak ci auto cały czas idzie, Dobra, to Tomek, a jeszcze krócicie. Ale to na chwilkę, nie? Jak Jim naprawi auto, to nas dogoni w taki wariat, że naprawdę. Ale Już ma dobrze. tempo, jest super, nie? Ale Jim ma takie tempo, że no nawet nie będziemy próbowali go gonić bez hamulców, nie? No tak, Ale chłopaki jeszcze nie mają hamulców, mamy trzeba hamulców. znaczyć. W ogóle. Pedał wpada w podłogę. Nie, no tu teraz wpadał, na tym hicie wpadał totalnie w podłogę, wcześniej mamy hamulce na 2 hamowania, najprościej gotujemy. Także mały upgrade musi wlecieć i będzie lepiej, ale jest super, naprawdę, tor jest świetny. Super, wiesz, tylko kurczę, no ruszyliśmy, okazało się, że w ogóle nie mamy hamulców, więc trochę gazem, trochę spowalniałem tym, co mamy. No i jest spoko, bo gdzieś tam nadrobiliśmy stracone okrążenie do Jima i jeszcze jesteśmy jedno przed nim, więc no, jest bardzo blisko. Extremely good. In fact, absolutely brilliant. Richard and Steph have pulled everything out of the bag. They've done a great job. No problems, everything relaxed from start to finish. Been a great job. Wiesz co, to jest taka naprawdę mega odskocznia od takiej codzienności, obowiązków, od tego wszystkiego, co trzeba zrobić. No jak jesteśmy tutaj, to naprawdę myślimy tylko o tu i teraz, skupiamy się na tym i mamy taki czas dla siebie. To jest coś zupełnie innego niż takie codzienne życie, którym jesteśmy bardzo, bardzo zajęci. Mamy mnóstwo obowiązków. Każdy poznaje sam siebie z zupełnie innej strony. Poznaje swoje granice, swoje możliwości, dociera się. To jest coś niesamowitego. To jest no sport już taki ekstremalny. Wiesz co, ja myślę, że to jest taka ewolucja jakby w tym sporcie. Najpierw była przeprawa, najpierw były takie rajdy turystyczne. No to było takie bardziej spotkanie z przyjaciółmi. Potem coraz bardziej, potem przeprawa. Przeprawa dla mnie, jak dla kobiety, jest dosyć ciężka z racji tego, że trzeba ciągnąć linę, przeprawiać się przez błoto, podciągać się i w ogóle. Ja lubię to robić, nie mam nic przeciwko i zdarzyło już mi się nawet pływać w zimę w jeziorze lub po prostu brodzić w bagnie po pas. Ale jednak był to taki etap, który był potrzebny, ale który chyba już jest za nami. I im więcej w tym byliśmy, im więcej doświadczenia zdobyliśmy, tym bardziej mieliśmy ochotę na więcej i szybciej. No i w tym momencie, jak spróbowaliśmy już takich rajdów typu Ultra 4, to naprawdę już trochę nie chce nam się wracać do takich przeprawowych. Na Dakar chciałbym pojechać kiedyś. Zgadaliśmy z Eweliną, że fajnie było kiedyś spróbować cross country. No ogólnie bardzo nam się spodobały szybkie rajdy. Dlatego teraz się bawimy w to ultra. No ale tak, takie marzenie to jest Dakar. Nie wiem, czy kiedyś się spełnimy, bo to jest trochę inna jazda i generalnie wszystko trochę inne, ale może. Lubię szybko jeździć. Zawsze lubiłem.
W terenie tak samo, więc no chyba głównie to. Po prostu lubię szybką jazdę. A tu można pozasuwać, poskakać tym samochodem. Zawsze jak jeździliśmy na rajdy przeprawowe, to najbardziej na rajdach przeprawowych podobały mi się czasówki. Gdzieś tam były pieczątki i czasóweczka i ta czasówka była najfajniejsza i tak mi zostało. Dużo jest tutaj względów takich, że i szybkość nam się bardzo podoba, i sprawdzanie mocy samochodu, i tak jak tutaj teraz, skakanie, adrenalina. Bezpieczeństwo jest zupełnie inne na takich rajdach, na jakich jesteśmy w tym momencie, niż na takich przeprawowych. Dla mnie to jest totalnie kluczowa sprawa, bezpieczeństwo. Tutaj naprawdę my jesteśmy tak pozapinani non-stop. Tu nie ma jakichś przypadkowych rzeczy. Tu wszędzie są sędziowie, tu wszystko jest pilnowane. Więc nie ma sytuacji takich, gdzie komuś może coś się stać. Więc dla mnie to też jest naprawdę aspekt taki mega ważny w tym wszystkim. Małe streszczenie, co tu się dzieje, to już jest koniec. Nasze chłopaki mają pierwsze miejsce. Ale teraz jest taki wyścig równoległy dla kibiców, bo jest tutaj bardzo dużo. Zobaczcie, tam jest petarda, cały czas wygrywa. Tu mamy Francuzów, tam mamy Berda w Stefale, no i Jim pewnie też wygra. Także pojedynek będzie między Nimem, Jimem i tym UTV-em. Zobaczymy, bo teraz akurat prowadzi Tomek i nie odpuszcza. Jest dobrze, jest grubo. A tak a propos tej edycji, to muszę wam powiedzieć, że naprawdę bardzo fajna edycja. Przede wszystkim nieduży tor, ale wyciągnięty po prostu na maksa. Ktoś to dobrze zrobił, ktoś fajnie ułożył trasę, także naprawdę super. Ten tor też fajny, ale co mi się tu najbardziej podoba, to podoba mi się ten kamp. Tak fajnego kampingu jak tutaj, czyli całego jakby obozu jeszcze nie widziałem. Wszystko pod zadaszeniem, żarcie, woda, kible, wszystko jest tu na miejscu, jest prąd. Także to jest petarda i myślę, że ten tor wejdzie w taką ultraforową rundę, bo jest fajny, krótki, ale fajny. Zobaczcie, co tu stoi z tyłu, widzicie? Mr. Jim i Mr. Thomas, tak tam stoi, także spoko. Your wheel was here. I'm like this. I look here and I'm like, oh my god. Very cool. Oh, It's sick, yeah? Yeah, perfect. Panowie, stańcie tutaj, wszyscy tu z tyłu, cały team. Jak oceniacie ten imprezę? Spoko było? Spoko! Wrócimy za rok? Wrócimy! Wygramy! Zwyciężymy! Wygramy! Wygramy ten rajd? No na to wygląda póki co. Wiesz, no robiliśmy co mogliśmy, utrzymywaliśmy równe tempo, nie chcieliśmy zniszczyć samochodu, to po pierwsze. Musimy, tak jak mówiłem gdzieś tam wcześniej, popracować nad hamulcami, żeby jeszcze dokręcać, urywać te sekundy na każdym okrążeniu. No oczywiście poziom Bernta czy Jimiego jest z kosmosu, tu na ten moment to nie ma czym, nie ma kim rywalizować, bo jak jadą to jest jednak półka wyżej. Ale to nieważne, my robimy swoje, jesteśmy uparci. Dzięki super pracy mechaników, Michała, Karolka,
przygotowaniu samochodu, dopieszczeniu najmniejszych detali. Robiliśmy swoje, tak jak mówiłem, zaczynaliśmy z 9. pozycji, z dnia na dzień przesuwaliśmy się, z hitu na hit przesuwaliśmy się do przodu, puszczaliśmy szybkie załogi, ale utrzymywaliśmy swoje tempo tak, żeby wykręcać cały czas zadaną sobie ilość okrążeń na daną próbę. Udało się, trochę z fartem, trochę ze szczęściem. My jesteśmy tak naprawdę w tym sporcie dopiero drugi rok. To jest nasz drugi wyścig, taki pełny, tak to nazwijmy. No i udało się, udało się. A King of Poland zapraszamy.